jest zaledwie przekąska najcięższego streamera Ethana Bernarda, który ważył blisko 300 kg. Jego stara dieta składała się z 4 gigantycznych posiłków, a z racji tego, że aktualnie stara się schudnąć, dodatkowo przygotuje 4 alternatywy z mniejszą ilością kalorii. Moim zadaniem jest zjeść obie diety w tym jednym materiale. Przepraszam, definitywnie będę musiał zrobić sobie przerwę. Tylko pytanie, czy uda mi się to zrobić? Pierwszy posiłek zapowiada się naprawdę ekstremalnie. Mamy tutaj coś na wzór takiej jajecznej papki, która ma aż ponad 1800 kalorii w posiłku. Do przygotowania będziemy potrzebować 2 burgerów z fasoli, czyli takich warzywnych. Następnie mamy tutaj 3 kiełbaski z serem, 5 jajek oraz ser żółty. I wszystko po wymieszaniu daje nam te ponad 1800 kalorii i już kminie w głowie nad wersją taką bardziej fit. Zobaczymy, ile kalorii uda mi się zjeść i czy w ogóle mi się uda zjeść. Standardowo zaczynam od rozgrzania patelenki. DJ-uję na 11. I teraz jeżeli chodzi o produkty, to zamiast takich burgerów z fasoli znalazłem placki ziemniaczane. On sam tam powiedział o tym, że burgery z czarnej fasoli to po prostu są tak jak placki ziemniaczane, tylko że po prostu mają więcej smaku. Niestety nie znalazłem burgerów z czarnej fasoli, więc użyjemy sobie 2 placków ziemniaczanych. Makro podejrzewam, że jest podobne, jeżeli chodzi o to. Mamy około 300 kalorii i 15 gramów tłuszczu na 100 gramów. A jeżeli chodzi o kiełbaski, to znalazłem takie bekonowo-serowe. Zobaczymy, jak to smakuje. Jeżeli chodzi o kiełbaski, to tam były 3 sztuki. Jestem ciekaw, czy one będą miały ser w środku. Jest, zobacz. Paluszek serowy jest w środku, więc kozak będzie ona dodawała kolejnego smaku. Placki ziemniaczane dajemy na patelkę. Będę je rozdziabiał tak, jak on to robił, bo to wszystko będzie taka spójna papka. Wszystko podziabione na kosteczkę. Teraz tylko czekam, aż to się ociepli. Szczerze jestem mega ciekawy, czy to w ogóle będzie dobre, bo dla mnie to trochę wygląda jak połączenie randomowych składników. No mamy te placki ziemniaczane, będą kiełbaski z serem, będzie więcej sera, no i będą jajka, które to będą wszystko łączyć w jedną papkę. Czy to może być dobre? Nie wiem, choć się domyślam. Patrzcie, to jest wszystko takie tłuste, że nawet nie musiałem dodawać oleju. I jeszcze ta kiełbaska, zobacz to. Ten ser jest jakby płynny. Beczka. Wszystko jest fajnie zabrązowione. Pora dodać jaja i wszystko mieszane. Mega dziwnie to wygląda. Chyba najdziwniejsza jajecznica śniadaniowa, jaką jadłem w życiu. W sensie jeszcze jej nie jadłem, bo jeszcze jest nie gotowa. I na koniec jeszcze sowita porcja sera. Bęk. I mieszamy to wszystko. No to nakładamy tą mieszankę. Ale chamska porcja, zobacz to. No nieźle. 1800 kalorii chamskiego żarcia. Pora zrobić moją wersję. Do mojej niskokalorycznej alternatywy użyję sobie troszeczkę innych produktów. Oczywiście będziemy trzymać się odpowiednich sztuk. Tam było 5 jajek, więc zrobimy sobie 2 całe jajka, a resztę użyjemy same białka. Zachowamy objętość, a będziemy mieli mniej kalorii i przede wszystkim mniej tłuszczu. 3 żółtka już pozwolą nam oszczędzić sporo kalorii. Jeżeli chodzi o wybór żółtego sera, zdecydowałem się wybrać taką opcję, ponieważ ma ona tylko 5 gramów tłuszczu na 100 gramów, co da naprawdę sporą różnicę kalorii. A jeżeli chodzi o smak i rozpuszczalność, to również zachowamy podobny efekt. 2 plasterki w zupełności wystarczą. Pokroję sobie to w paski, żeby mieć efekt tartego, żółtego sera. Jeżeli chodzi o lepszy wybór kiełbasek, to znalazłem takie śląskie z piersi z kurczaka. Mają tylko 14 tłuszczu na 100 i niecałe 200 kalorii. Więc również bierzemy 3 sztuki, tak jak było w oryginale. I też robimy na paseczki. Jeżeli chodzi o substytut placków ziemniaczanych, wybrałem takie stripsy panierowane. Tak się składa, że mają one naprawdę fajne makro, bo 6 fatu na 100. I biorąc takie 2 sztuki zyskujemy sporo kalorii i jeszcze nadrabiamy białko. Z racji tego, że one są mrożone, to dajemy je do frajera i musimy chwilę poczekać. Również zaczynam od nagrzania patelki. Wrzucam tutaj pokrojonego stripsa, w sumie to 2, pokrojone 3 kiełbaski i wszystko elegancko przysmażam. Wszystko elegancko przypieczone, pora dodać jajca. Dalej wszystko mieszam, na górę oczywiście serek, no i dalej mieszamy. No i pora nałożyć nasze danie. Objętościowo również mamy cały talerz. 680 kalorii, jeżeli chodzi o tą porcję, czyli porównując z oryginałem mamy 3 razy mniej kalorii. No uważam, że to jest mega wynik, ale teraz zobaczmy, czym to się naprawdę różni, jeżeli chodzi o smak. Zaczynam od OG wersji. Bardzo słony posiłek, to już czuję ewidentnie. Te placki ziemniaczane robią konsystencję takiej zbitej papki, ale zobaczmy te kiełbaski. Okej, jest to bardzo syte. Czuję, jak przełykam każdy kęs. No i prawdę mówiąc, zjadając coś takiego na śniadanie, no to naprawdę trzeba mieć mocno zahartowany żołądek. I w ogóle kubki smakowe, bo dla mnie, jak obiad u babci, to takie jeszcze, wiesz, dobrze karmiącej.
Jak mam być w 100% szczery, to pierwsze gryzy były dużo bardziej słabe. Jak zjadłem już kilka kęsów, to danie zaczyna bardziej smakować, czyli ono po prostu zyskuje z każdym kolejnym konsumowaniem. Ale czuję, jakie to jest kaloryczne i mega objętościowe. Po tym pół dnia mógłbym nie jeść. Nie wiem, czy ty to widzisz, ale ten ser to pokleił wszystko i biorąc taką porcję na widelec, wszystko się naprawdę spaja w taką kluchę. I nie wiem czemu, ale trochę mi to zaczyna przypominać, jakbym jadł serowe pierogi z dodatkiem mięsa. Mega dziwne kombo. Myślę, że to przez te placki ziemniaczane. Ale te kiełbasy mocno boczkowe. Tutaj przypomina mi się większość diet tych najcięższych osób, gdzie śniadanie nabija najwięcej kalorii, ale w tym przypadku reszta zapowiada się również potężnie. Po raz kolejny w tego typu odcinkach na start dnia dostałem takie danie, które myślę, że żaden z Was nie zjadłby dobrowolnie na śniadanie. Chyba że jesteście takimi osobami, to koniecznie dajcie mi znać w komentarzu. Jest ciężko. Ostatnie kęsy. Bang. Ale Ci powiem, jest grubo. Jestem pełen, ale żeby jedzonko się nie zmarnowało, postanowiłem, że będę jadł podwójnie te posiłki. Ja tu wymyślam zasady. Zobaczymy teraz, czy po zjedzeniu właśnie takiego posiłku, który naprawdę mocno mnie zapchał, nadal mi to będzie smakować. Ta kiełbasa ma nieco inny posmak, ma więcej takich mięsnych chrząstek. Tamta była bardziej taka zmielona, a tu mamy taką kiełbę. Myślałem, że danie będzie mniej słone, ale uważam, że też jest bardzo mocno słone. Porównując właśnie z oryginałem, no to uzyskałem mega mocną słoność i objętość myślę, że jest bardzo podobna. Jedyną różnicą, jaką wyczuwam, jest to, że nie ma tych placków ziemniaczanych i traci to taką mocno, jak ja to nazwałem, pierogową konsystencję, ale jest dużo sera, który się rozpuścił i to naprawdę dodaje dobry vibe. Jajczyca z mięsem i z dużą ilością kiełbasy. Nie czułbym dużej różnicy jedząc to, a tamten oryginalny posiłek. Ale jak sobie wyliczyliśmy na początku, jest 3 razy mniej kalorii, gościu. To jest naprawdę sporo. Pomyśl sobie, że możesz zjeść 3 takie posiłki, a jeden tamten. No to będąc osobą, która uwielbia jeść, to spora różnica. Uważam, że to jest bardziej polski posiłek, jeżeli chodzi o zjadanie na śniadanie. No bo mamy te jajka, mamy kiełbasę. No można powiedzieć, że jest to taka alternatywa chamskiej, szefowskiej jajecznicy, ale cały czas jest tutaj mięso, sporo kiełbasy. Nie wiem jak ty, ale ja z rana ciężko miałbym to do opucowania. Wolałbym jakieś właśnie coś na słodko, goferki, omlecik, jogurcik. Więc nadal nie jestem fanem tego typu posiłków na śniadanie, ale to nie mam być fanem, tylko muszę to zjeść, no po prostu trzeba się zmierzyć z tą dietą. Też to ciężko wchodzi. Zwłaszcza po tym pierwszym posiłku. A jeszcze trochę mi zostało, ledwo połowę opucowałem. Mając do wyboru tę wersję, zyskujemy potężnie z racji objętości, ale również staje się ona zdrowsza, bo posiłek ma mniejszą zawartość tłuszczu i długotrwale przy takiej zamianie zyskujemy w skali roku bardzo dużo kalorii. Szczerze, nie wiem, czy to był dobry pomysł, żebym ja zjadał obydwa posiłki, bo mogłem po prostu zjeść jego podstawową dietę i nie zawracać sobie tyłka zdrowszymi, mniej kalorycznymi zdrowszymi, mniej od żarcia. Zdrowszymi, mniej kalorycznymi alternatywami. Ale liczę, że przez mój wysiłek chociaż znajdzie się jedna osoba, która na tym skorzysta, może jest w podobnej sytuacji co ten streamer i też próbuje schudnąć z dużej wagi i skorzysta sobie właśnie ktoś z tych przepisów, które pokazuje właśnie na tym materiale. Więc jak doceniasz ten wkład, koniecznie zostaw lajka i upewnij się, że masz suba. A i słuchajcie, bo dużo osób nie wie, jest kanał IIFYM Gotuje i kanał IIFYMek, który reaktywowałem w tym roku, czyli teraz są 3 kanały, na których są materiały. Planuję zrobić tak, że na tym głównym kanale tutaj pozostaną wyzwania, na kanale gotującym pojawią się testy oraz gotowanie takie bardziej frywolne, tak jak na przykład w ostatnim odcinku, a na kanale IIFYMek będę próbował takie bardziej lifestyle'owe materiały, które będą odchodzić od tematyki jedzenia, ale będą takie bardziej lifestyle'owe. Więc upewnij się, że subujesz te 3 kanały i oglądaj filmy. Bang! Zjedzone. To pierwszy posiłek dopiero. Co ja robię ze swoim życiem? Następny posiłek, jaki mamy, są to nachosy z dodatkiem sera. Przygotowanie jest banalnie proste, ponieważ wystarczy wziąć dużą, familijną paczkę Doritosów, następnie dokłada do tego paczkę sera, no i wszystko zapieka w piekarniku do momentu, kiedy ser się rozpuści i zrobi się taki fajnie przypieczony. Posiłek prosty, posiłek szybki, no ale czy to jest dobry posiłek? Myślę, że może mieć lepszy odpowiednik. Patrzcie, co udało mi się znaleźć. Największą paczkę chipsów, jaką Doritosy miały w sprzedaży. Mamy tutaj aż 230 gramów, więc naprawdę jest to spora paczka. Moim substytutem takich chipsów będzie ta paczka. Jak widzisz, wielkościowo jest praktycznie identyczna, a mamy tutaj dużo mniej gramów, ponieważ mamy 90 gramów, ale objętość jest
naprawdę zachowana mocno. Z racji tego, że zobacz, tutaj tyle jest powietrza i tak naprawdę chipsów dostajemy tyle. Po wypuszczeniu powietrza chipsów tak naprawdę w tej paczce mamy tyle. Nawet wychodzi, że ta paczka jest bardziej objętościowa. I tu jak wypuścimy powietrze, to wydaje się, jakby tych chipsów było po prostu więcej. A to wszystko przez to, że one są odpowiednio napowietrzone. Znowu popełniłem ten sam błąd i nagrzewam piekarnik z naczyniem, które jest w środku. No debil. Ale gorąco. Trzeba sprawdzić chipsy, czy się nie otrujemy. Chipsiki elegancko rozłożone. Bierzemy paczkę sera. Więc jak widzisz, przepis jest banalny. I do pieca. Dałem 180 stopni i czekamy, aż się wszystko spiecze. Dobra, sprawdzamy, co z tego wyszło. Szczerze, mega mocno to wygląda. Aż się skuszę na taki cieplutki. Test chrupkości. Damn, bro. Czyli w tym mamy blisko 2200 kalorii, ale powiem Ci, że jest to cholernie dobre. Nie ma się co oszukiwać. Dużo fatu, dużo sodu, ogromna ilość soli. Będzie ciężko to przejeść. Nie wiem czemu, ale te Doritosy ciepłe są po prostu przekozackie. Musisz to zacząć. Masakra jakie. To jest, człowieku, zajebiste. Jeszcze tutaj, pa. O cię kręcę, gościu. Bomba. Szczerze, do filmu to jest, człowieku, game changer, naprawdę. Jak to wjeżdża. Najlepsze jest to, że te chipsy są po prostu tak ciepłe. Jakby przed chwilą by zostały upieczone. Jest to naprawdę bomba. Serio, dawno mi nic nie smakowało jak to. A teraz zobaczymy, ile wyjdzie w tej wersji zrobionej przeze mnie i czy będzie faktycznie na tyle gorszy smak, że warto jeść takie Doritosy z taką ilością sera. Faktycznie była to kozak przekąska, ale bardziej dla paczki znajomych, którzy wpadli na seans. Jadając takie porcje w pojedynkę, wstępujemy na szybką drogę, na której zdobędziemy wiele dodatkowych kilogramów. Moja żuchwa w tym momencie mówi: gościu, jeszcze sporo roboty przed tobą. Tyle mi pozostało, a moja ściana już ma dosyć. To był moment, w którym żałowałem, że nie rozbiłem tego wyzwania na 2 dni. Kolejny posiłek zadecyduje, czy wyrobię się przed snem, czy jednak będę musiał robić sobie przerwę. Na koniec został mi jeszcze przypalony ser, a takie smaczki, jak wiemy, są najlepsze. Kurde, jakiś włos. Dobra, to zobaczmy teraz, jak wyjdzie objętość z moją porcją. Cała misa, praktycznie tyle samo. Przez to, że one są napowietrzone, patrz, trzeba sprawdzić, czy są zdatne do jedzenia. Są. I teraz ruszamy z serem. Ja to robię na zasadzie takiej, że po prostu urywam kawałki. 550 kalorii będzie miał cały ten posiłek, to tak naprawdę mamy tutaj 4 razy mniej. Wystarczy trochę pokombinować, no i masz 4 razy mniej, ta sama objętość, tylko jeszcze przekonajmy się, co ze smakiem, bo jednak no Doritosy, nie ma się co oszukiwać, rozwaliły system. A czy to będzie dobre po podgrzaniu? Ja jeszcze ogólnie dodałbym kurczaka i byłoby więcej białka i byłoby zajebiście, można byłoby dodać kukurydzę, tylko już nie chcę aż tak jechać z tym, żeby aż tak mocno nie modyfikować tego posiłku. I do pieca. Serek się elegancko rozpuścił, pora to wyciągnąć. Standardowo zasady BHP, wyciąganie przez papierek. Jest G. Soba. Dobra, pora to spróbować. Są chrupiące, mega dobrze to siedzi. Ser trochę mniej się ciągnie. Nie ma się co oszukiwać, że to jest taki ser, chociaż też się ciągnie, zobacz. Też jest ciągnący się ser. On ma mniej fatu, więc w smaku jest taki, jakby to powiedzieć, może bardziej trochę gumowy, ale szczerze, jak oglądasz i jesz, to wiesz, że to mega podobnie, więc uważam, że summa summarum to jest dobra opcja. Zdrowsza na pewno, no i co najmniej 4 razy mniej kaloryczna. Może otworzy Ci to oczy. Objętość praktycznie identyczna. Ruchom główkę. Nawet jakbym dał tutaj podwójną porcję, to i tak mam o połowę mniej kalorii. A wtedy to miałbym naprawdę, wyżerkę fest. Mam nadzieję, że teraz widzicie, o co mi chodzi. Czasami wystarczy pokombinować i dalej możesz pozostać obżartuchem, a jednak dostarczyć dużo mniej kalorii do swojego ciała. Tak poza tym, to smacznego dla jedzących. Ostatnie niedobitki do zjedzenia. Jest grubo. Sorry. Syr, chips i wszystko opitolone. Moim kolejnym posiłkiem będzie zjedzenie ryżu oraz kurczaka. Będą to 3 kubki ryżu ugotowanego. Mamy tutaj 2 duże piersi z kurczaka i wszystko jest polane sosem sojowym. Nie ma informacji, jak był zrobiony ten kurczak, ale podejrzewam, że jest zrobiony na oleju, ponieważ cała porcja ma 1500 kalorii.
Też spróbuję wykombinować posiłek typu kurczak i ryż, tylko że ewidentnie brakuje tam warzyw i widzę, że jego dieta totalnie nie posiada warzyw. Pierwsze co, trzeba zagotować sporo ryżu, bęk, a w międzyczasie nagrzewam tutaj drugą pateleczkę. Tutaj już przyprawiłem mięsko i lecimy z jedną gigantyczną kurą i druga kura. Wydaje mi się, że muszę dać więcej oleju, żeby wiesz, wszystko się elegancko zrobiło. Kura musi pływać, pamiętaj tutaj. Patentem na robienie kurczaka bardziej fit jest zrobienie go w małe kawałki. Najpierw przypieczenie na małej ilości oliwy, a teraz dodaję wodę i duszę go po prostu pod przykryciem. Przez to będzie on mniej kaloryczny, a będzie nadal smaczny. I oczywiście niezastąpiona jest tutaj przyprawka z KFD do kurczaka, która naprawdę robi mega robotę. Pamiętaj, kod i film, dajcie rabacik przy zamówieniu, jak kupujesz coś na sklepie KFD. Pamiętaj o tym. Mega warto. Masakra. Nie chce mi się jeść. Ryż ugotowany. Bierzemy Free cups, one man. Teraz lecimy z kurczakiem. Pierwsza pierś, druga pierś. Przypołowiłem sobie, żeby sprawdzić, czy jest zrobiona. I teraz wszystko polewamy sosem sojowym. No i tak się prezentuje chamski posiłeczek. No grubo. A z drugiej strony mamy moją alternatywę, czyli również pierś z kurczaka, również ryż, ale dodatek warzyw, a zamiast sosu sojowego niskokaloryczny sos. W tym przypadku jest to ketchup. Patrząc na kalorie, mamy tutaj ledwie 550 kalorii, czyli praktycznie 3 razy mniej, a jak widzimy objętość jest naprawdę bardzo podobna. Dawaj znać, który posiłek byś wybrał, byś wybrała, a ja lecę z tymi posiłkami. Uważam, że te posiłki będą najcięższe do zjedzenia, ponieważ jest to typowa taka zdrowa micha, można powiedzieć. Takie jedzenie ciężko się je, jeżeli chodzi o mięso, ryż i tak dalej. Czekam jeszcze ostatni posiłek, który będzie mega ciężki. Tak naprawdę mam godzinę praktycznie 22, więc jest już bardzo późno, a tam mam spore zamówienie z fast fooda. Nie wiem, czy całą jego dietę uda mi się zrobić przed snem, ponieważ musiałbym o 3:00-4:00 jeździć do fast fooda. Zjem ten pierwszy posiłek i zobaczymy, jak mi pójdzie. Kurczak wyszedł dobrze, ale czuć, że jest nasiąknięty olejem. Dodatek sosu sojowego sprawia, że to jest mega słone. O kurde, nawet nie wiesz, jak męczy taki posiłek. I to jeszcze po tym, co zjadłem wcześniej. Jak ma być szczery, to serio brakuje tutaj warzyw. I to jest taka typowa, chamska obiadowa papka. Ten kurczak staje w gardle. Prawdę mówiąc, to takie jedzenie jest dobrym treningiem, aby zwiększyć swoje możliwości jedzenia, bo zawsze objętość takich posiłków względem kalorii jest większa niż w przypadku fast foodów. Około połowy posiłku za mną. Powiem Ci, że naprawdę jest to mega ciężki posiłek. Już teraz wiem, że raczej będę musiał z ostatnim posiłkiem poczekać do rana. Jednak takie jedzenie to jest totalnie inna półka niż takie łatwo wchodzące fast foody. Przy takich obiadach to naprawdę otwiera się respekt i przypomina mi się teraz okres masowy, gdzie robiłem masę mięśniową i jadłem właśnie tego typu papki. To były czasy. Zobacz jaka pierś, człowieku. Ja pierdzielę. Kulturystyczny posiłek. I jestem zdziwiony, że on taki jest, serio. Myślałem, że jego dieta będzie się składać dosłownie z samych słodyczy i fast foodów, a tu takie zaskoczenie. Po tym posiłku Przepraszam, definitywnie będę musiał zrobić sobie przerwę. Nie ma szans, że w przeciągu godziny skonsumuję kolejny posiłek z kurczakiem i ryżem. Takie posiłki w challenge'ach są najgorsze. Słuchajcie, jest dramat. Powiem Ci, że tak się poskładało to jedzenie. Minęło jakieś 40 minut od tamtego posiłku. Po rumieńcach widać, że jest naprawdę grubo. Ja zawsze po jedzeniu, jak mam problem, to dostaję rumieńce. Nie wiem, czemu tak mam, ale często tak mam, bo często jem, dużo, ale naprawdę stary, jest mega grubo. Robię sobie jeszcze co najmniej z 30 minut przerwy, spróbuję podejść do tego kolejnego posiłku, no to muszę załatwić przed snem. A ten fast food, który będzie też gruby, jak ja widziałem, co on tam zamawia, to o gościu, gruba akcja. I co chwilę mi się odbija. I w ogóle jestem zajechany. I w ogóle subskrybuj ten kanał, zostaw łapkę w górę, pamiętaj o tym. Daj mi się ogarnąć. Tak sprawdzam, czy ktoś zjadł już ten posiłek, ale nie. Przecież ja w tym kapturze wyglądam jak ten koleś z Gumisiów. Odbija się cały czas. Muszę sprzątnąć po ostatnim posiłku. A tu mam kolejny. No i tak się prezentuje posiłeczek. Wygląda naprawdę obiecująco fajnie i tak dalej. Ketchup na ryżyk. Nawet na zimno spoko. Kurczak wyszedł nawet lepiej niż tam, a mniej kaloryczny. W środku kozak mięsko. Sałatka. dawno nic mnie tak nie zbeształo, jak właśnie ten posiłek. Po wszelbim. Jeszcze łącząc to z tym, nie ma szans zjeść dzisiaj ostatniego posiłka przed snem. Ogólnie wyrobię się w 24 godziny. W sumie
Jak ja robię 24 godziny i zaczynam od na przykład 11, 12, a kończę o północy, to ja czasami szybciej wszystko zjadam niż 24. Nice. Ale teraz wykorzystam to, że mam 24 godziny i skorzystam ze snu i z tego, żeby to się przetrawiło. Człowiek się starzeje, możliwości spadają. Albo po prostu to zdrowe żarcie, wiesz, że tak ciężej. Jak jesteś OG widzem, to napisz dasz radę gościu. Nie będę tłumaczył, ale tylko elita wie o co chodzi. Wszystko opitolone, lecę spać i widzimy się jutro rano. Dobrej nocy. No i witam Cię serdecznie, mamy poranek. Wiesz co to była za nocka? Ja pitole, z 4-3 razy się przebudziłem. Jedzenie w podgardlu, człowieku, tak się trzymało, że walczyłem. Na szczęście poranna toaleta zaliczona. Okazało się, że jeszcze musiałem poczekać, żeby zjechała ta oferta śniadaniowa z rana, więc w sumie dobrze dla mnie, bo dodatkowe minuty, dodatkowe sekundy działają na moją korzyść, ponieważ wszystko się tutaj upycha do dołu, a zaraz będę konsumował mega zamówienie i to w sumie podwójne, ponieważ jedno jego, drugie moje. To drugie będzie mniej kaloryczne, ale dalej objętościowe. Jeżeli chodzi o ten czwarty posiłek, to mamy tutaj burgera z kurczakiem, ostrą kanapkę z kurczakiem, 10 nuggetsów również pikantnych, duże frytki, a do tego na końcu duży czekoladowy shake, który zabiera ze sobą na taki deser. Niezły deser ci powiem, po takim posiłku deser mógłby sobie już odpuścić. Dobra, mamy już mniej więcej obczajone, co będę zamawiał. Zrobimy oczywiście 2 osobne zamówienia. On to zamawiał wszystko w restauracji Wendy's. Ogólnie Wendy's patrzyłem, że ma plan wejść do Polski, więc jeżeli by weszli, no to byłoby mega, bo wtedy mógłbym odtwarzać idealnie. A tak to będziemy się opierać na McDonaldzie i to wszystko zrobimy właśnie na zasadzie tego fast foodu. Tu jakiś ziomeczek, parkuje. Ile ludzi w Macu, co jest? Za zamówienie streamera zapłaciłem 90 zł i 40 groszy, a moje odchudzone zamówienie kosztowało 57 zł i 50 groszy. Co prawda nie mam tutaj shake'a, ale będę miał fajną alternatywę, która jeszcze nam doda odpowiednią ilość białka, a jak wiemy w takich zestawach fast foodowych niestety tego białka czasami nie ma za dużo, a jak jest, to przynosi ze sobą sporo kalorii, sporo fatu, a z tego trzeba zrezygnować. No to przejdźmy do zestawu, który ma lekko ponad 2000 kalorii. Pierwsza bułka, druga bułka, nuggetsy, frytki, sosy, frytka. No i mamy oczywiście również shake'a czekoladowego. No i taki zestaw odpowiada dziennemu zapotrzebowaniu kalorycznemu, a jak wiemy, nie wystarczyłoby ci to na cały dzień jedzenia. Więc to pokazuje, że mądrze trzeba dobierać kalorie, bo łatwo przekroczyć swoje zapotrzebowanie kaloryczne, zwłaszcza z takim jedzeniem. Zaczynam od fryteczek. Trzeba do tego podejść po męsku, ponieważ zaraz mnie czeka kolejny posiłek. Dobre. Ale wcale się jakoś super nie różnią, jeżeli chodzi o wielkość średnich czy dużych. A zawsze kilkadziesiąt kalorii jesteśmy w stanie oszczędzić. Jak dawno nie jadłem w Macu, serio. Taka gaść frytek. I kolejne kalorie wbijają. Moi mili, szybka akcja. Frytki opitolone. W sumie nawet nie zdążyłem otworzyć keczupu do frytek. A tutaj sosy biorą potężny udział, ponieważ każdy sos dodaje ci więcej kalorii. No i tutaj mamy McChickena, który nie ma za dużo warzyw. To są w sumie jedyne warzywa, jakie on ma w swojej diecie. Taka ilość sałaty, no i spora ilość sosu przede wszystkim. Tego sosu jest tutaj więcej niż sałaty. McChicken dobrze wjeżdża, ale dla mnie ten sos jest za bardzo majonezowy. Mogłoby tutaj być coś takiego bardziej pikantnego. Dasz wiarę, że taka kanapka ma blisko 450 kalorii, jest odpowiednikiem takiego obiadu, który powinniśmy zjadać w ciągu dnia. A to jest kanapka na 3 hity. Ostatni kąsek McChickena. Odpalę sobie kolkę. Kolkę wziąłem 0, chociaż w napojach oszczędzał kalorie. Teraz lecimy sobie z nuggetsami. On tam brał 10 sztuk, ja wziąłem 9, ponieważ następna wielkość to było 20, a nie chciałem aż tak przesadzać. W końcu zaraz będę miał kolejne nuggetsy. 2 sosy wziąłem sobie. Sos sriracha mayo, który jest naprawdę kaloryczny, no i słodko-kwaśny, który jest wersją taką bardziej alternatywną, jeżeli chodzi o sosy. On ma mniej fatu, co za tym idzie, mniej fatu, mniej kalorii. Bo pamiętaj, że głównie tłuszcz tutaj jest większa ilość kalorii w sosach. Nuggetsik, sriracha mayo. Okej, dobrze to wjeżdża, ale nie ma się co oszukiwać, sos jest tutaj głównym przewodnikiem smaku, jeżeli chodzi o dodatki. Chociaż sam nuggets też nie jest zły. Ale nie wiem jak ty, ja jestem team słodko-kwaśny, to był zawsze mój ulubiony sos do nuggetsów. Spróbujemy patent, który podobno jest najlepszy na jedzenie nuggetsów, czyli bierzemy, maczamy z tej strony, teraz tą połowę do buzi. Kolejny raz maczamy. I mamy sos z 2 stron.
Jakiś mądry człowiek to wymyślił. A teraz wjeżdżamy w McChickena Spicy, który jest jeszcze bardziej okrojony z warzyw, ponieważ jedyne warzywa, jakie tutaj mamy, to są 3 kawałki pikli. Sporo sosu, patrzcie, ile sosu, normalnie mnóstwo sosu oni tutaj dodają. Plaster sera i pikantna panierka z mięsem. Sos aż się wylewa. Nieźle. Paradoksalnie w tym zestawie jest więcej kalorii niż w tym posiłku, który miałem przyjemność jeść przed snem, a on wchodzi normalnie tak łatwo jak nigdy. Co pokazuje, że fast foody mogą przemycić jeszcze więcej kalorii. Zjedzenie takiego ryżu z kurczakiem było naprawdę mega pracą dla żuchwy, a tutaj hap, hap, hap i kalorie znikają. I powiem Ci, że naprawdę ciężko już się robi po tych fast foodach. Niby łatwo znikają, ale mnie na żołądku już męczą te sosy. Kolejny nuggetcik z sosem, ham, drugi, ham. Mega szybko to wchodzi. 3 nuggetsy do końca. Oczywiście wjeżdżam w słodko-kwaśny, topka. Trzeba teraz trafić tym nuggetsem. Ła, dostałem w nocha. Dzisiaj nie ma formy na podrzucanie. Ostatni nuggets. Dopijam kolkę. Bang. Jedyne co mi zostało to shake. No i moi drodzy, takim czekoladowym shake'iem, właśnie takim, ziomeczek zakończa swój dzień. Słodki, przyjemny, już mam dosyć. Ogólnie tak bym kończył teraz ten materiał, popijając sobie pysznego, słodkiego shake'a. Ale nie, zachciało mi się pokazywać Tobie, jak można zrobić różne alternatywy. Powiedziało się A, trzeba powiedzieć B. Teraz pora na ostatni posiłek. A jeżeli chodzi o ten posiłek, to mamy tutaj 1300 kalorii i tutaj skrywa się shake proteinowy, którym uzupełniam białko, zwiększam objętość i jest po prostu kozak smak o smaku masła orzechowego. Zrobiłem go z mleczkiem, fajnie się spienił. Jest super alternatywą zwykłego shake'a. Jeżeli chodzi o ilość kalorii, to aż tak diametralnie tego nie obniżyliśmy, ale... Sorry, odbijam się. Nadal uzyskaliśmy świetny wynik i już Ci mówię, jakie są moje zasady, jak wpadam do fast foodu, jeżeli chodzi o moje odwiedziny poza odcinkami. Zawsze rezygnuję z sosów, serio. Burger bez sosu. Z 9 zrobiliśmy 6 sztuk nuggetsów, a cały czas mamy takie opakowanie, więc mózg rozkminia, że hej, jest całe opakowanie nuggetsów, a masz 3 sztuki mniej. Średnie frytki zamiast dużych, a shake'a zrób sobie w domu z białka, albo miej je zawsze przy sobie i zamów sobie w maku zwykłe mleko i dodaj białka. I zszejkuj. Jeżeli chodzi o ostrego burgera, zamieniłem go na jalapeno burgera. Jest trochę mniej kaloryczny i jest bez sosów. Spróbujcie sobie kiedyś zamówić kanapkę w fast foodzie bez sosów i docenicie smak tych wszystkich poszczególnych rzeczy i zobaczycie z czasem, że sosy czasami maskują wszystkie smaki, lepią to wszystko i robi się takie, no po prostu tłuste. A trzeba pamiętać... Ej, frytka mi wpadła do shake'a. A trzeba pamiętać o tym, że sosy potrafią dodać aż 20-30% kaloryczności względem całego posiłku. Więc jest to naprawdę dobry deal jeść bez sosów. Jalapeno na końcówce. Średnie frytki się szybciej kończą, ale to i dobrze. Bo tych fast foodów to już będę miał z głowy na kolejne 2 tygodnie. Bang, bang, proteinowy shake. Wow, on jeszcze sprawi, że będziecie bardziej syci, ponieważ jest tutaj białko, które zapewnia Ci większą sytość i w ogóle posiłek, który ma wyższą zawartość białka, sprawia, że będziesz mniej głodny później i tutaj dostarczasz czyste białko, a nie jak w przypadku tutaj fast foodów z dużą ilością węgli i fatu. Znowu 3 sztuki do końca, tym razem trafię. Bang! Nuggetsy poszły, frytki z jalapeno poszły, shake z frytką. Za duży speedrun tego żarcia. I zobaczmy, jak będzie smakował McCrispy bez sosów. Od razu wydaje się, że jest więcej warzyw. Pomidorek, sałata, a tam był pomidor? Nie, miałem McChicken, okej, sorry. Lepiej wziąć McCrispy, bo masz pomidora jeszcze w zestawie. Sorry. Ewentualnie, jeżeli chcesz sosy, no to Ci pokażę opcję, jaką możesz sobie zrobić. Noś ze sobą zawsze fit sosy z KFD i wtedy śmiało możesz sobie, patrz, dajesz sobie sosik tutaj i masz burgera z sosem. Petarda. Szczerze? McDonald's powinien zrobić kolaborację z KFD. Powiedz mi, że to nie wygląda dobrze. To wygląda dobrze. Wszystko zaraz będzie opitolone, pod warunkiem, że ten burger trafi do mojej buzi. Kolka, oczywiście dietetyczna. No i takim oto sposobem uważam to wyzwanie za zaliczone. Dawaj znać, jak podoba Ci się materiał. Tutaj masz poprzednie odcinki, które musisz koniecznie nadrobić. Subskrybuj ten kanał, widzimy się wkrótce i wpadaj na te pozostałe kanały.